500 ziaren kakaowca można było kupić niewolnika. No ale ile trzeba było dać za kobietę? Mate, czekolady. Ale mocna, jest so strong. Za zdrowie widzów. Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Lub tutaj na YouTubie w zakładce sklep możecie zakupić koszulkę do komunikacji bez znajomości języka i podróżowanie staje się prostsze. Zbliża się godzina 14, idę na umówione warsztaty robienia czekolady, które wam za chwilkę przedstawię, no i pokażę. Pokrótce oczywiście, tak żebyście widzieli, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Sam jestem szalenie ciekawy. Wchodzimy do miejsca, gdzie robią czekoladę. Teraz jeszcze mamy 10 minut, żeby się tutaj pokręcić. I wykorzystam ten moment ze względu na to, że tutaj możecie zobaczyć roślinę kakaowca. Ale roślinę kakaowca nie tylko możecie zobaczyć tutaj, bo możecie też zobaczyć w serii z Afryki Zachodniej. Zobaczcie, jakie piękne liście. Wiecie co, ja już w domu mam tyle roślin, że muszę chyba zniwelować ten swój zapęd ogrodniczy. Ponieważ jak wyjeżdżam, to sąsiadka tam musi naprawdę długo czasu spędzić, żeby wszystko podlać. Serdecznie pozdrawiam sąsiadkę, która dba o taras. Przekozackie krzesła, przekozacko zrobiony stolik. Pięknie. Powiem wam, że to jest mój klimat. Wiecie, jaki jest dysonans między spożywaniem kakao, czekolady bądź piciem kakao, a uprawą, a byciu w kraju, w którym się uprawia? Dysonans jest taki, że tam, gdzie się uprawia, tam mało się spożywa. Dlaczego? Ponieważ lepiej jest sprzedać drożej i kupić sobie coś tańszego, niż spożywać coś, co ma dużą wartość. I tak jak na przykład weźmiemy pod uwagę poszukiwaczy złota gdzieś w Sudanie. Czy oni chodzą w złotych pierścieniach? Nie. Oni znajdują, sprzedają i kupują za to jedzenie. Kakao to bogactwo, niczym złoto. Minerały, witaminy, jednak drogie. Zobaczcie, jak mężczyzna oznaczony 2 ziarna kakaowca. Ta posiadłość, w której jesteśmy, to jest ogromny kompleks. Zobaczcie, to jest patio, które rozpościera się od ulicy. Teraz przejdę tutaj, tak żebyście zobaczyli, gdzie jest ulica. Zobaczcie, jak daleko. Teraz przechodzimy jeszcze dalej, jeszcze dalej. To nie wierzę, że to był że to był jakiś dom. To była wielka chawira, w której no, musiał jakiś burżuj mieszkać. Nie wiem, może jakiś burmistrz z basenem, spa. Nie wiem, czy to może jest połączone. W sensie jakieś 3 domostwa zostały połączone w jedno. W każdym razie wygląda mi to bardziej na taki jeden wielki kompleks, który został najzwyczajniej w świecie zaadoptowany na muzeum, na spa, na kawiarnię. Słuchajcie, to jest kolega Brandon. Hello, amigo. The boss of the chocolate. Yeah, the master of the chocolate here in Granada, right? So today we need to start to know a little bit about the history of the cacao, and also we need to learn a little bit about the cacao fruits and also how can we make the process. And also it's a pleasure to be here with you today. Thank you. Also, let's start, right? Słuchajcie, kapelusik zarzucamy. Yeah. Zobaczcie na to, Brandon bardzo szybko tutaj wytłumaczył. Ja wam będę trochę tłumaczyć na polski, żebyście nie musieli później czytać. Więc to jest rejon tropikalny, gdzie uprawia się kakao. To jest udział upraw kakao w światowej produkcji. Brazylia 4,6, Peru 1,4, Wybrzeże Kości Słoniowej 35, no to ogólnie Afryka jest, no góruje tutaj, Ghana tak samo, Nigeria, Kamerun, tam gdzie byliśmy, możecie pooglądać serię. A tutaj widzimy, ile tabliczek czekolady
średnio zjadają Europejczycy. No Polacy 61 tabliczek w ciągu roku, Szwajcaria 119, zobaczmy Belgia 83, a niby Belgia, belgijska czekolada, takie sprawy, Finlandia 50-57, więc tak to mniej więcej wygląda. Produkcja kakao nie jest tylko i wyłącznie w rejonie tropikalnym Afryki, czy Ameryki Centralnej, czy Ameryki Południowej, ale również tutaj w tej części Malezja, Indonezja. Tak jak pociągniecie mniej więcej, to tam się uprawia kakao. No i przeważnie kawę. Można zaczynać. To jak tutaj Brandon mówi, jest 145 typów kakaowca i ogólnie używa się najbardziej 3 na świecie typów. Żeby wyprodukować jedną tabliczkę czekolady, trzeba zużyć 3 owoce kakaowca. To dużo. Ciekawe jest to, co powiedział Brandon, że sadząc bananowca, kawowca i kakaowca razem obok siebie można uzyskać mieszankę zapachów i smaku. Zobaczcie teraz wam pokażę proces obróbki kakao do momentu od Majów, Azteków po konkwistadorów hiszpańskich i zobaczycie, jaką rolę odgrywało. Najpierw trzeba rzecz jasna wysuszyć. Później troszkę fermentuje ten kakaowiec, a później jak już go wysuszymy na słońcu, no to siłą rzeczy można go wyprażyć i wtedy uzyskuje niesamowity aromat. 2000 przed naszą erą Majowie, później 1300 rok Aztekowie naszej ery, konkwistadorzy 1500 rok 1521, no i rzecz jasna dalej i dalej. Ale skupmy się na tym, że ziarna kakaowca niegdyś były walutą. Zatem za, moi drodzy, jedno ziarno kakaowca można było kupić jednego pomidora. Za, szanowni państwo, teraz 500 ziaren kakaowca można było kupić niewolnika. No ale ile trzeba było dać za kobietę? Za kobietę trzeba było dać, moi drodzy, 1000 ziaren. 1000 ziaren kakaowca. Chociaż ta kobieta nie wygląda jak kobieta. A może to Indianka, taki pióropusz. Ciekawe jest również to, że kakaowiec nie tylko służył jako waluta, żeby coś nabyć, żeby coś kupić bądź kogoś kupić, ale również służył jako napój, który pozwalał się łączyć z Bogiem. Brandon, they drink chocola. Yeah, What it was? Chocola, it's drinks to worship to the lords in the past, right? So it's a combination between cacao paste, hot water, cloves, and also nectar, and also a little bit about different kind of green ingredients. They mix all of these ingredients with the hot water, and they used to worship to the lords. Zobaczcie, Brandon rozciera i macie proszek kakaowy. Cocoa powder. Yeah. But here we have a special song. The special song here it's Bate Bate Chocolate. Bate Bate Chocolate. Rhythmic. Yeah, it's the song that we have here. Okay, so now so come on with us. Bate Bate Chocolate. Bate Bate Chocolate. Bate Bate Chocolate. Bate. Idę umyć ręce raz jeszcze, bo będziemy teraz robić czekoladę. Kakao z orzechami. Dostałem tutaj. So delicious. Bardzo dobre. Przepyszne połączenie. Musicie tego spróbować. Kakao z orzeszkami ziemnymi. Ziarna kakaowca w karmelu. Wow. So good? So good. Wysuszone w karmelu, w cukrze. Ale super przekąska. Niesamowity smak. Teraz czekoladowe brownie. Zapach silnie czekoladowy. Ja brownie to lubię. Co czekoladowe to nie jest mi obce. Different type of the chocolate? Different type of chocolate. We have 100%? 100%, sir? 100% kakao. Ale ciekawa. Nie posmakowałaby wam, na pewno. 70%? 70 with sugar. Yeah. Ta 70 to będzie chyba lepsza. Miększa taka, przyjemniejsza z cukrem. Cukier zmienia smak czekolady. Taka mleczna 50. I to jest to, co powszechnie znamy z naszego życia. Słodka,
ten cukier nawet bardziej dominuje. Ginger Run. No to lecimy, ty. Ginger Run, czyli to jest kakaowo-imbirowa jakaś naleweczka. Ale mocna, jest so strong. Za zdrowie widzów. So nice, I feel it. Spicy? Spicy. Ostra. Rura przegryziona. Rum kakaowy. Tego to w ogóle nie czuć. Tutaj jest zaminowany totalnie kakaowcem. Za zdrowie mamy. Ale sangria is strong. Yeah. No to lecimy. Impreza to impreza. Sangria. Hiszpański wynalazek. This is like wine from Spain. Yeah. Się nabawię takich rzeczy w Nikaragłę. Ciekawe. Ale pobudziło. Nie wiem co to jest. Cieknąca czekolada. Wow. Aż mi się tutaj tak gorąco zrobiło od tych naleweczek. O kurde. Aż mam takie ciepło po prostu w środku. Czujecie to? Teraz będziemy rzeźbić w kakale. Jakby to nie brzmiało. Zapraszam Państwa do tworzenia kierowniczej czekolady. Bate, bate, chocolate, bate, bate, chocolate, bate, bate, chocolate, bate, bate, chocolate. Idealnie, moi drodzy. Teraz prażymy ziarna kakaowca po to, żeby później można było je ubić, zmielić na proszek i siłą rzeczy dodać później trochę mleka i zrobić z tego czekoladę. Czuć już zapach ziaren. Kucharz polski w Nikaragwie. Na glebę lądują ziarna kakaowca, które będziemy mielić w moździerzu. Cieplutkie ziarenka wrzucam do moździerza. No i co? I pomalutku ubijam. Ubijam. To jest taka żmudna robota. Trzeba skorupki teraz powyciągać, żeby to się nie zmieszało. Ale jak to pachnie, słuchajcie. Jaki to jest zapach, jaki to jest aromat. Taki powiedzieć intensywny, aż po nosie daje. Chocolate, bate, chocolate. Kręcimy tu czekoladę, dziewczyny drogie i panowie drodzy. Kręcimy czekoladę. No dobrze, teraz zbieramy cały proszek. The cacao powder. Cacao powder to the glinianego naczynia. I zaraz będziemy to mieszać. Trochę mleka, trochę dużo mleka. Na oko. Co, trochę cukru walniemy? Cynamon. What is this? Vanilla. Vanilla. O, cool. Vanilla i cynamon. Ładuj mistrzu. Cinnamon? I love cinnamon. A little bit of sugar. Trochę cukru. Się wydepczy. Wysandałuje się. Miksujemy, żeby połączyć składniki. Dobry. Dobry wariat. Rytmika. Si. Ten. Zapach napitku. Oj, amigo, it's okay, it's enough. Koleżka mi tutaj rzucił tych pianek. To jest napój, o którym mówiłem, który przyrządzaliśmy przed chwilą, który łączył, moi drodzy, Azteków i Majów z bogami. Próbuję. Ale fajny. Taki dziecinny smak. Cheers. Cheers, amigo. Za dużo wanilii, no i trochę słodkości. Pianki. Łączy się. Z górą. A później będzie takie strakando, że przez 3 dni będę leżeć i się nie ruszać. This is cacao paste. It's ready to create the chocolate. Okay. This one it's cacao paste, sugar and peanuts. Okej, cool. And this kind of things. And now, Proszę bardzo, przygotowana pasta i robimy teraz tabliczkę czekolady.
Teraz jest najważniejszy proces. Mamy pastę wymieszaną z cukrem i orzechami. Zobaczcie, jak ona jest cieknąca, jaka soczysta. I teraz, moi drodzy, będziemy tymi łopatkami ją coraz bardziej mieszać. O to kierownika nie trzeba prosić. Ale cukru. Dupa urośnie. Our master. O, zobaczcie, jak lata tata. Zobaczcie, wymieszanie całej pasty na płytce ceramicznej, po której chodzicie w domu. Proszę. Zobaczcie, jak umiejętnie to robi Brandon. Chociaż z Podlasia i na Podlasiu nie ma czekolady. Proszę zobaczyć. Popatrzyłem trochę. Kurde, jakie to jest. To nie jest takie proste. Piekarzem to ja nie mógłbym być. Czekolada została umieszczona w foremce. Zobaczcie. Idealnie rozłożona. Idealny kształt. Więc wybrałem tak. Troszkę soli. Troszkę soli gruboziarnistej. Brandon, it's too much. Can I leave here? Za dużo soli. Troszkę pieprz. Red pepper. Red pepper. Czerwony pieprz. Sól, pieprz. Albo grubo, albo do domu wracamy. Jedziemy na ostro. I trochę migdałów. Połączenie trzech kompozycji takich... Destroy the almonds? Yeah. Destroy the almonds or... Yeah, we can destroy. Yeah? Zobaczcie, trochę zmiażdżymy. To będą lepiej komponować w takiej tablicy czekolady solono-pieprznej z migdałami. Yeah. Cool. Voila. Voila. Muchas gracias, amigo. De nada, amigo. Saludos. Więc, moi drodzy, jeśli ktoś się zastanawia, na co idą te pieniądze z Patronite'a bądź ze wsparcia na transmisjach live, to wam mówię, na tego typu właśnie rzeczy. Między innymi na tego typu rzeczy. Teraz test czekolady, którą zrobiliśmy na tym vlogu. Pieprz, migdały, sól, kakao, cukier. Ciekawy posmak. Ciekawy smak. Pieprzny, solony. Fajny miks. Słuchajcie, zawijam się stąd. Mam nadzieję, że ta tabliczka mi się nie rozpłynie. Idziemy na dworzec. Zakończyliśmy proces tworzenia czekolady. Jesteśmy wciąż w Granadzie, jednak już niedługo będziemy w drodze do Managua, czyli stolicy. Ile bym dał punktów za smak, konsystencję czekolady zrobionej przez kierownika? Oczywiście, że 10. 10 na 10, bo czekolada zrobiona z sercem zawsze jest najlepsza. A tak serio, to powiem wam, że nie jestem obiektywny, żeby oceniać swój wyrób. Ha, 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 ha. Szefowa. Teraz naszym celem jest znalezienie autobusu lokalnego. Tak jest, autobusu. Bo ogólnie jak spojrzycie na mapę, to zobaczycie tak: Grenada, Masaya, Managua. Jedno praktycznie, taka wielka aglomeracja się tworzy na tej mapie, że wyjechanie na wylotówkę autostopem trochę mija się z celem. Szkoda czasu. Jest godzina 16. A, zegarka nie mam, tak się przyzwyczaiłem. Godzina 16. No więc nie chce mi się marnować czasu na to, żeby jechać stopem. Więc gdzieś tutaj powinien być zaraz ten dworzec. Andrzej, gdzie jest terminal? Masz obcykane tutaj, oblatane i to nieźle. Kurczę, nie rozumie, ty. Po hiszpańsku gada. Uciekamy. I visit. Hola. Hola, amigo. Wulkany to ja, wiecie, gdzie mam w sercu mam wulkan. Niezależnie w jakiej podróży bym był, czy to Azja, Afryka, czy Ameryka, za każdym razem nie było jeszcze podróży, w której ludzie nie podchodziliby i nie prosili mnie pieniędzy. Ja wiem, że ja wyglądam elegancko. Mój strój, mój ubiór jest naprawdę wysokiej klasy. Mój zapach tak samo przyciąga. Ale żeby aż tak?
Jest i on. Bienvenidos a su Parque Colón. Co to znaczy? To tylko jeden najwyższy wie na świecie. Tutaj, moi drodzy, jest autobus do Managüe i tym wariatem będziemy jechać. Ja może z przodu usiądę, bo z przodu kierownicę stanowiska. Nie w tym vlogu, bo ten za chwilkę będziemy kończyć, ale w następnym vlogu będę mieć dla Was bardzo ważną informację dotyczącą podróży. Ciekaw jestem, czy się domyślacie, o co chodzi. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu. Lecimy, obczajamy. Powiem Wam, że tutaj w Nikarague mężczyźni też mają jakiś taki zwyczaj właśnie gwizdania na laski. Nie wiem, o co chodzi, ale jak zobaczył jakieś młode, no to wyjeżdżał. Turyści wyłonili się. O południu dopiero się wyłonili. Marco Polo. Produkcja brazylijska. Made in Brazil. Sigue. Jedziemy, zatrzymujemy się. Za godzinę 30 myślę, że dotrzemy do celu. Jak dotrzemy do celu, to kończymy odcinek. Chłopaki mango sprzedają w autobusie. Fajnie, powiem Wam, że to jest biznes, to jest przedsiębiorczość. Ja wiem, że dla wielu będzie to coś w stylu o Jezu, ale to jest ciężka robota. Ale mają do wyboru, albo siedzieć w domu, albo robić taką robotę. Witamy. Muchas gracias, señor. Witamy, moi drodzy. Muchas gracias. Witamy Managua. Moi drodzy, witam serdecznie w stolicy i tymże akcentem, że udało się dotrzeć po 2 godzinach właśnie do stolicy. Naprawdę, dzisiejszy dzień to uważam za jeden z dłuższych podróżniczo, w sensie krótki dystans, a naprawdę dość długoczasowo, jeżeli byśmy to tak rozłożyli na kilometry. Bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień, za to, że byliście, za to, że podróżowaliście. Po prawej stronie jest terminal główny, z którego się wyjeżdża do różnych... Hello, brother. God bless you. Can I spare 20 cordobas to buy a cuchillo? I am Nica Canaria. I don't drink, I don't smoke. No, sorry. I love Canada. But I'm from Poland. Ziomek, od razu tylko wyszedłem z tego i od razu prośby o hajsik. Takie to jest życie, no. No dobrze, kończymy odcinek. Pamiętajcie, moi drodzy, o zostawieniu łapeczki, komentarza i rzecz jasna podaniu odcinka dalej, bo to zawsze napędza kierowniczy sandał. Ja tymczasem udaję się na spelunę, czyli nic innego jak noclegownię. Ciekaw jestem, jaki to będzie poziom od 1 do 10 w skali tak zwanej speluniarstwa podróżniczego. No zobaczymy. Pokażę Wam spelunę w następnym odcinku. Chociaż to jest droga speluna, bo pokój jednoosobowy, więc drogo. Ale zobaczycie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Czołem!